Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić pewien problem, który dotyka w zasadzie każdej osoby, która ma styczność z roślinami ozdobnymi. Mowa tutaj o informacjach na temat roślin oraz realne zdjęcia. I to będzie dzisiejszy temat tego filmu w otoczeniu i poznania genezy żywego katalogu. Zapraszam. Istotą odpowiadającą na te problemy i wątpliwości jest właśnie żywy katalog, czyli największa komercyjna kolekcja roślin na rynku. Mówiąc komercyjna, mam na myśli to, że wszystkie te rośliny zostały stworzone przez nas i są w sprzedaży w formie sadzonek jako materiał wyjściowy do dalszej uprawy przez szkółki producentów roślin. Rzadko kiedy zdarza się w firmach zajmujących się sadzonkami, by można było zobaczyć całą ofertę posadzoną w gruncie w dorosłym wydaniu. Zwłaszcza jeśli oferta liczy kilka tysięcy pozycji. O żywym katalogu można powiedzieć wiele, że jest ogrodem pokazowym, miejscem doświadczeń nad porównaniem poszczególnych odmian tego samego rodzaju czy gatunku roślin, materiałem, z którego można pobierać informacje na temat wielkości, koloru, cech szczególnych oraz jednorodności, ponieważ każda z odmian jest posadzona w ilości 6 sztuk, po to, aby zobaczyć tę jednorodność, czy któraś z tych sztuk nie jest mniejsza, większa, czy zmiana klimatu ma właśnie wpływ na daną odmianę, co mogłoby na przykład w perspektywie czasu ją wyeliminować. Przy nasadzeniu grupowym można określić również stopień ich rozrastania i rzetelnie udzielić informacji o tempie ich rozrostu, co jest szczególnie ważne dla projektantów i wykonawców zieleni, aby dobrać odpowiednią ilość roślin na metr kwadratowy. Genezą żywego katalogu jest to, że powstał on do naszych wewnętrznych potrzeb, tak aby wiedzieć o roślinie wszystko i więcej niż to, kiedy ona wyjeżdża z firmy do klientów. Ten efekt ostateczny w gruncie jest również dla nas bardzo ważny, ponieważ określa on tak naprawdę w pełni cechy i różnorodność poszczególnych odmian, którą mamy w ofercie, a bywa tak, że w ofercie jest ponad 20 albo 30 odmian tego samego gatunku. Więc porównanie ich w tym realnym świecie, posadzone obok siebie, od razu można wychwycić każdą cechę poszczególnej odmiany i porównać ją do innych. Właśnie montuję film do żywego katalogu i tak sobie myślę, że mógłbym Wam przedstawić to miejsce na milion sposobów i większość z nich byłaby naprawdę bardzo ciekawa, bo samo miejsce tworzy bardzo wiele możliwości. Natomiast nie jestem Wam w stanie powiedzieć początku powstania żywego katalogu. I jest ktoś, kto może powiedzieć bardzo wiele, ponieważ nadzorował i dołożył niejedną cegiełkę do powstania tego wszystkiego. Także pora dowiedzieć się tego u źródła. Bardzo się cieszę, że mogę z Panem porozmawiać, ponieważ zazwyczaj jest tak, że osoby, które tworzyły jakieś dzieło, miały na myśli często zupełnie inną historię do powiedzenia niż ci, którzy te dzieło odbierają. I chciałem się dowiedzieć, jak wyglądało powstawanie, też droga w przyszłości żywego katalogu, bo to jest naprawdę rzecz, która rzadko chyba bywa w takich miejscach komercyjnej firmy, która... Tak. Czy nazwa Żywy Katalog to w ogóle powstała w minionym roku i nigdy wcześniej w ten sposób o tym nie myśleliśmy. Ja tym bardziej nie myślałem. Przede wszystkim ta kolekcja roślin byliń, którą stworzyliśmy,
ona jest w miejscu, gdzie mieszkam, jest na terenie firmy. Firma jest na terenie dawnego folwarku rolnego gospodarstwa, więc tej przestrzeni, która kiedyś była zajęta wybiegami, okulnikami, chlewikami, różnymi innymi rolniczymi urządzeniami, było stosunkowo dużo. I u podstaw wszystkich naszych nasadzeń, szczególnie tych bylinowych, była chęć sprawdzenia tych odmian, tych gatunków roślin, które wprowadzaliśmy do oferty. I zaczęło się to ponad 20 lat temu, kiedy zacząłem sadzić pierwsze odmiany jeżówek, żurawek w miejscach i tych najbardziej optymalnych, które wiedzieliśmy, że takie są gdzieś z opisu, z literatury, ale również sadziłem w miejscach ekstremalnych, zupełnie nieprzydatnych, przynajmniej w teorii dla danych odmian czy gatunków. Chęcią było sprawdzenie, jak te rośliny się zachowują. I dodatkowo jeszcze, ponieważ wiele tych bylin, które myśmy wprowadzali do oferty na rynek europejski, pochodziło z różnych stref klimatycznych, z różnych kontynentów, a ogrodnicy specjalizujący się w bylinach, a już szczególnie ci, którzy zakładają tereny zieleni, pierwsze pytanie, które zadawali, to było, czy ona jest zimotrwała, ta roślina, czy ją można sadzić w naszych warunkach klimatycznych, więc to był początek tych naszych nasadzeń, żeby sprawdzić, czy ona jest zimotrwała i to sprawdzić ją tutaj w Polsce, właściwie w północnej Polsce, gdzie jesteśmy na granicy klimatu, powiedzmy tego morskiego, takiego jak w Niemczech, a kontynentalnego, który zaczyna się gdzieś tam za linią Wisły. Abstrahujemy od tego, że ostatnie lata były różne zimy, natomiast ja sadziłem pierwsze rośliny te 20 ponad lat temu. Do dzisiaj niektóre żurawki jeszcze rosną w tym samym miejscu i żal mi je wyrzucać. Obserwuję, jak długo one nie powinny tam już żyć, a żyją. To chyba najdłuższy projekt, jaki byłby możliwy do stworzenia. Ja sam jestem zadziwiony, jak wiele lat temu mieliśmy taki katalog, gdzie zaznaczaliśmy przydatność do różnych wykorzystań, to tam zaznaczaliśmy, że na przykład któraś żurawka nadaje się do terenów zieleni, nie tylko ta rozmnażana z nasion Pallas purple, no to mówiliśmy, to jest w oparciu o nasze 5, 6, 7 czy 10-letnie doświadczenia. Ale kontynuując ten wywód i moją wypowiedź, później te pierwsze nasadzenia były przed biurami, jak najbliżej firmy tutaj, ale ponieważ również mamy tą sympatyczną sytuację, że częścią tego gospodarstwa jest stary park, częściowo dawne wybiegi również. Zresztą miejsce, gdzie mój ogród się w tej chwili znajduje, który pięknie pokazujesz na zdjęciach z tą altaną, nazywał się Świńską Górą, bo 40 lat temu Instytut Weterynarii, do którego należało kiedyś to gospodarstwo, na tym terenie prowadził tak zwane doświadczenia z szałasowym chowem świń. Ja do dzisiaj wyciągam druty kolczaste i różne inne pozostałości tych wybiegów, więc sadziliśmy również w różnych miejscach, tak jak wspomniałem, zazwyczaj ekstremalnych, bo ziemię tutaj mamy, glebę mamy niezwykle ciężką, gliniastą, Nawet często zlewną. jak są te etykiety powbijane. Nie można wbić etykiety, tak. Także teraz kumulatorowe urządzenia, wiertarki, wkrętarki pozwalają stosować te wiertła do sadzenia, za co jestem niezwykle wdzięczny tym, którzy to wymyślili, bo to bardzo ułatwia, tym bardziej, że ładnie rozpulchnia jeszcze glebę wokół tej sadzonej rośliny, ale wracamy do roślin i w pewnym momencie takie pojedyncze rośliny, czy niewielkie grupy sadzone w tych nasadzeniach ogrodowych już nie były wystarczające, żeby metodycznie podchodzić do tych roślin, a narastała potrzeba posiadania własnego materiału zdjęciowego, własnej dokumentacji, materiału do nauki dla naszego zespołu sprzedawców, zresztą dla nas wszystkich. Zaczęliśmy
sadzić bardziej metodycznie, czyli poletkowo. I to nabrało jeszcze większego znaczenia, kiedy w 2020 roku kupiliśmy holenderską firmę Alkemade, która była wyspecjalizowana w asortymencie klasycznych bylin do terenów zieleni. I wtedy zacząłem nasadzać już bardziej metodycznie i merytorycznie te odmiany, kierując się tym, że mamy firmę w Holandii, a mateczniki rosną gdzieś w Afryce. Był to czas krótko przed rozpoczęciem pandemii. I nie wiadomo, co się będzie działo. Może trzeba stworzyć bazę genetyczną, może trzeba stworzyć jakiś backup. I tak zacząłem nasadzać, jeszcze nie myśląc o żywym katalogu. Te nasadzenia rosły, ale one były takie na nasze potrzeby. Nie miały tego ładnego charakteru poletek, tych ścieżek, wszystkich. I dopiero jak pod koniec ubiegłego roku w obrębie tutaj naszego zespołu Vitroflory padła propozycja, pora zorganizować dni otwarte, pora znaleźć jakąś koncepcję, jak chcemy to przekazać, i wtedy padła nazwa Żywy Katalog albo spotkania z żywym katalogiem. Wszystko przybrało zupełnie nowego charakteru i przyspieszenia, także już te działania kolejne były bardzo mocno ukierunkowane na nasadzenia, takie aby były one kompletne, żeby większość roślin, które my oferujemy, znajdowała się w tych naszych nasadzeniach. I tak najstarsze kolekcyjne nasadzenia z tego obszaru żywego katalogu, chociaż wszystko jest żywym katalogiem, i ogród, i te stare nasadzenia, były 3-letnie, potem w ubiegłym roku sadziłem coś i w tym roku dosadzaliśmy resztę. Przepraszam, że ja tak mówię, jako prezes firmy mówię sadziłem, ale ponieważ ja tu mieszkam, a oprócz mojego zawodu jestem ogrodnikiem i wykonywanego, czyli bycia prezesem coraz większej firmy, to ja ciągle jestem w sercu ogrodnikiem, więc wierzcie mi Państwo, że ja po godzinach faktycznie wiele rzeczy sam tymi ręcami, jak to mówią, sadziłem, a już na pewno większość rzeczy rozkładałem, bo zdarzało się niestety tak, że pracownikom mówiono tą grupę, postać tą grupę, ale oni nie musieli wszyscy znać tego bogatego asortymentu, i bywało, to widzisz na pewno w nasadzeniach, że między wysokimi szałwiami nagle się pojawia jakaś niduteńka albo bardziej Weronika na przykład, czy inne gatunki. Ale to jest domena życia i też to jest domena życia, tego się też uczymy. Przecież ja też nie wszystkie te rośliny znałem tak w 100%, może trochę więcej niż pracownicy, ale też się tego uczymy. Teraz przyjdzie czas przerabiania tej kolekcji, przesadzania, szukania może innej formuły, ale to jest właśnie piękne w ogrodnictwie, że możemy to robić. I tu nie ma finiszu, tylko droga jest jakby... Dokładnie, jest to cały czas proces, jest to cały czas żywa substancja. I teraz wróćmy do tego podłoża. Podłoże, glebę na tym terenie mamy taką samą, ciężką, gliniastą, aczkolwiek w tym miejscu, gdzie rośnie główna część naszego żywego katalogu, to jest już gleba bardzo zróżnicowana z tego względu, że tam się przez historię wiele rzeczy wydarzało. To gospodarstwo pierwszy raz było wspomniane w kronikach w XIII wieku. Także ci, którzy byli na żywym katalogu, widzieli opisy budynków. Najstarszy na terenie jest 1856 roku i potem końcówka XIX wieku. Więc tam zawsze jak coś sadzę, to bardzo zwracam uwagę, żeby może jakichś archeologicznych artefaktów nie odkryć, bo zaraz byśmy musieli przestać sadzić, bo by zaraz konserwatorzy się tutaj pojawili. Na razie coś takiego się nie zdarzyło, ale musimy to mieć na uwadze. I tak jak mówię, sadzimy nie zawsze w optymalnych miejscach, co ma swój dydaktyczny i taki poznawczy charakter. Natomiast to, na co zwróciłeś uwagę i w filmie już pokazywałeś, to nie jest może przygotowanie innej gleby, natomiast pewien ukłon czy zwrot w kierunku w tej chwili bardzo popularnym w nasadzeniach po okresie tak zwanych ogrodów żwirowych, których nie byłem wielkim fanem, bo to się pojawiało gdzieś tam, tak jak skalniaki kiedyś, w miejscach najmniej odpowiednich i niepasujących często.
są rzadko takie sytuacje, że taki ogród żwirowy, kamienny pasuje, ale to też trzeba odpowiednie rośliny do tego dobrać. Natomiast bardzo popularne w ostatnich latach stały się nasadzenia w typie takim preriowym. Preria to zazwyczaj przepuszczalne, piaszczyste podłoża i dominująca flora to trawy. Natomiast te nasadzenia, które my czynimy, bazują na nasadzeniach piaskowych, czyli w warstwie piasku, żwiru od kilku do paru dziesięciu centymetrów. Ten kierunek bardzo mocno rozwinął taki Szwed, Peter Korn. Dla zainteresowanych odsyłam do jego kanałów w social media. Warto na to popatrzeć. Znam Petera osobiście i on mnie zainspirował. Przede wszystkim efektami, jakie uzyskiwał, również możliwością wykorzystania gatunków teoretycznie mniej zimoodpornych w warunkach naprawdę czasami ekstremalnego klimatu. Co się okazuje? Myśmy to od dawna wiedzieli, że wiele roślin, szczególnie preriowych, przykład jeżówka, w naszym klimacie nie wymarza, tylko gnije. I mówiło się od dawna, że większość bylin może być zupełnie przyzwoicie żywotna i zimotrwała, jeżeli rośnie na dobrze zdrenowanych stanowiskach. I jednocześnie, jeżeli podłoże, w którym takie rośliny rosną, jest dobrze przepuszczalne dla wody i czym jest miąższość jego większa, tym lepszy tworzą system korzeniowy. Czyli osiągamy tutaj dwa efekty. Jeden, zimotrwałość, bo rośliny nie wymakają, nie gniją, bo rosną, te serca, główna karpa znajduje się w dobrze zdrenowanym otoczeniu, a dwa, są dużo bardziej i dużo lepiej odporne na suszę i na niekorzystne warunki pogodowe, ponieważ zmobilizowane do poszukiwania wody tworzą dużo bogatszy i głębiej sięgający system korzeniowy. Czyli dwie rzeczy naraz osiągamy. Ja pierwszą taką rabatę założyłem wiosną tego roku, tak trochę drogą kompromisu, tego co wiedziałem, co robił Peter Korn i tego, co sam kombinowałem tutaj w naszych warunkach. I na początkowo byłem przerażony, bo to nie używałem materiału, który powinien być użyty. Do tego typu nasadzeń najlepiej brać duże rośliny z gołym korzeniem. Peter sam ma swoją szkółkę, produkuje w piasku to, co później nasadza. Ja sadziłem sadzonkę. Tylko za dużo oczekiwałem od niej. Myślałem, że ona się tak od razu ukorzeni. Nie. Trzeba to na początku bardzo intensywnie podlewać, żeby te rośliny się ukorzeniły. Ale i tak byłem pod dużym wrażeniem właśnie wielkości sadzonych roślin. One były często... No właśnie, to było to moje doświadczenie i ten mój błąd, bo sadziłem sadzonkę. Ale I to, co pokazywałeś w filmie, to już wiedziałem, że mogę sadzić sadzonkę. Ja zasadziłem tą rabatę, na którą zwracałeś uwagę, sadziłem na początku sierpnia, czyli miesiąc przed dniami otwartymi. No i też w dosyć... Trzeba było dobrze podlewać, zanim one naprawdę się ukorzenią. Poza tym może zwróciłeś uwagę i to parę osób tutaj, dyrektorze, pan tam sadzi, takie to tam nie będzie rosło. Okazuje się, że nie ma jej pojedynczej rośliny, która by tam się nie przyjęła. Oczywiście czekamy na efekty wiosenne, bo wiele, na przykład bergenia, to nie jest stanowisko dla bergenii. Tak. Ajuga też widziałem tam. Ajuga, dokładnie, no zupełnie pół cień i wilgotno, tak? Zobaczymy. Czasami rośliny nas zaskakują i to też jest trochę naszym celem. To myślę, że jest świetny czas na takie testy, ponieważ właśnie klimat się zmienia i przekraczanie pewnych granic, które lata temu zostały w pewien sposób ustalone, teraz zmienia się trochę. Wiesz, to było, ja już swoje lata mam i trochę różnych kierunków, trendów i trochę doświadczeń poznałem i przed laty, kiedy różne gatunki pojawiały się jako nowe,
gdy nie wiedziałeś, jak to traktować, jak się obchodzić z daną rośliną, to oczywiście najpierw, to była taka klasyczna metoda, sprawdzałeś, skąd ta roślina pochodzi, gdzie ona rośnie w warunkach naturalnych i zakładało się, że żeby nie popełnić błędu, to trzeba stworzyć warunki zbliżone do tych, w których rośnie w środowisku naturalnym. No i żeby nie stracić tych często bardzo cennych pierwszych roślin, które się pojawiały, tak postępowano. Ale dzisiaj, skoro mamy opanowane rozmnażanie, wiemy, jak to robić, możemy sobie pozwolić na takie doświadczenia, szczególnie my, którzy ten materiał wprowadzamy na rynek, którzy wprowadzamy nowe odmiany na rynek, tym bardziej powinniśmy to sprawdzać. Zresztą podobną historię mamy z bylinami, które z natury swojej są roślinami ogrodowymi, wieloletnimi, zimującymi. Byliny w tej chwili bardzo często są dekoracyjnymi roślinami doniczkowymi do wnętrz. Nagrywamy tę audycję, czy tę rozmowę naszą tutaj w otoczeniu roślin doniczkowych. Jest grudzień, więc poinsettia za mną i moje ukochane fiołki afrykańskie, czyli Sympolia, ale w tym pokoju stoją również żurawki, które już 5. rok rosną przy ogrzewaniu podłogowym, w ciepłym pomieszczeniu i może już w tej chwili, ja ich specjalnie nie przesadzam, może już nie są najozdobniejsze, ale traktowane są specjalnie dosyć tak spartańsko, żeby zobaczyć i radzą sobie. Wiele żurawek to są naprawdę fajne rośliny do wnętrz, polecam. To jest właśnie ciekawy trend. Myślę, że w ogóle w przeciągu tych kolejnych lat i na przyszłość bardzo dużo osób właśnie kieruje się ku roślinom. Myślę, że jeszcze parę lat temu głównie pod względem kulinarnym rozwinięcie się kuchni wegańskiej, wegetariańskiej. Oj, wchodzisz na niebezpieczny obszar, może nie tyle niebezpieczny, co ciekawy. Jak mnie wpuścisz w to, godzina rozmowy kolejna, bo ja od 15 lat nie jem mięsa, więc rośliny jadalne w ogóle to jest bardzo mocno w moim obszarze zainteresowań. To będzie na pewno jakiś odcinek o tym osobny, ale myślę, że właśnie ten kierunek i wzrok, który podąża za roślinami, będzie wychodzić dalej niż to, co jemy, albo przybliżyć rośliny, które do tej pory nie były traktowane jako jadalne, w sensie nie testowane i nie wiadomo było o tym, W naszym obszarze roślin ozdobnych, to co już bardzo szeroko się rozwija, no to jest cała ta moda na jadalne kwiaty. Tak. I to już jest szeroko rozwinięte, wiele rzeczy w tej chwili jest wykorzystywanych. Właściwie większość jest jadalnych, oprócz tych, które są niesmaczne, bo to nie ma co się tutaj umartwiać, Tak. albo są ewidentnie toksyczne, a tych wcale tak dużo nie ma. Tak, więc to jest Wiesz, które są najsmaczniejsze? kwiaty. Tak? Dla mnie przynajmniej. Mi smakują lilie. Kwiaty Lilie. lilii. Te najbardziej klasyczne to są liliowce, hosta, czyli funkia, Tak. ale pyszne są to może już nie byliny, ale wiele begonii. Ma bardzo smaczne kwiaty, takie troszkę chrupkie i z cytrynowym posmakiem. No, to są smaki nieodkryte tak naprawdę chyba w takim świecie kulinarnym. No, u nas mało popularne, ale coraz więcej się tutaj dzieje w ogrodach Hortulus w Dobrzycy. Jest co roku festiwal kwiatów jadalnych, cieszący się coraz większą popularnością, także pozdrawiamy Iwonę, właścicielkę. Ale wracając do żywego katalogu właśnie. Jaka jest przyszłość, wiedząc jak to powstawało? Według mnie świetnym sposobem na stworzenie tego żywego katalogu było to, że on nie powstał sztucznie, tylko stopniowo i sam naturalną skierował swoją ścieżkę. sukcesją, dokładnie. Dopiero ten, tak jak wspomniałem, ostatni rok spowodował, że przyspieszyliśmy trochę i to, czego się obawiam teraz, to, że w Narzucenie za krótkim dużo. czasie będzie potrzeba kolejnych terenów.
bo byliny to jest taka fantastyczna grupa roślin Które szybko ogrodowych, tworzy efekt. ogrodniczych, które tworzą szybko efekt, ale która ma nieograniczone możliwości rozwoju. Między innymi dlatego przed laty zdecydowałem, że Vitroflora jako firma produkująca sadzonki, materiał wyjściowy wchodziła w tą grupę i w produkcję sadzonek, materiału wyjściowego bylin, ponieważ no popatrz, w takiej rabatówce no, od lat mamy pewien kanon, który bardzo wolno się zmienia, albo właściwie nie zmienia się w ogóle. Od czasu, kiedy te 25, prawie 30 lat temu weszła surfinia, która była ewidentnym przełomem w petunii, wcześniej tylko rozmnażanej z nasion, no to niewiele, no może jeszcze Sandavilla, ale już nie na tą skalę masowego produktu, ale w takiej pelargonii, która jest bardzo ważnym produktem rabatowym, no to może być kolejna odmiana o kolejnym odcieniu czerwonego, różowego, trochę lepsza uprawowa, ale ciągle jest to pelargonia. W bylinach możemy oczywiście wprowadzać nowe odmiany floksów, liliowców, funki, rudbeki i paru innych gatunków, ale ciągle jeszcze są nowe gatunki, które można wprowadzić i czekające na albo całkowite odkrycie, albo na ponowną popularyzację. I tu widzimy swoją rolę. Nasze nasadzenie to jest żywy katalog, czyli to, co ma swoje odzwierciedlenie już w sprzedaży i w ofercie, no ale co roku sprzedamy dziesiątki, powiedziałbym nawet setki i odmian, i nowych gatunków, sprawdzając ich przydatność. Zbieramy. No tutaj pomaga sytuacja, że mój syn, który jest naszym szefem zespołu badawczo-rozwojowego i product managerem, ma tą samą pasję co ja, czyli jesteśmy, jak ja to mówię, plantsmenami, miłośnikami roślin. Zajmujemy się tym profesjonalnie, jesteśmy ogrodnikami z wykształcenia, ale również kochamy rośliny i nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez roślin. Także robimy to z przyjemnością, co pewnie pomaga osiągnąć też dobre efekty. I długotrwałe, bo myślę, że to jest ten proces, który raczej wzmaga ogień tej pasji, niż go pozbawia. Oczywiście moim marzeniem jest, że po pierwsze, żeby wnuki moje, przynajmniej niektóre też tą pasję chciały realizować, ale również, żeby innych ludzi zapalić tą pasją do przyrody. Tak jak wspomniałeś, czas korony w wielu ludziach obudził zainteresowanie roślinami. Ty też pochodzisz z gospodarstwa ogrodniczego, więc myślę, że też miałeś okazję jeszcze w domu się no może i zakochać. Nie wiem, czy się zakochałeś w roślinach, Ja powiem ale szczerze, że ten okres pandemiczny dla mnie był pewnego rodzaju odkryciem, no bo faktycznie wylądowałem u rodziców i zacząłem się temu bardziej przyglądać. Codzienne właśnie obchody po polu matecznikowym, aż nie mogę powiedzieć właśnie do znudzenia, bo za każdym razem widziałem coś innego. I to inne światło, inny dzień, inne warunki zewnętrzne, inny etap rozwoju czy wzrostu tej rośliny. To jest piękne w przyrodzie, że każdy dzień jest inny. Każdy dzień jest inny, każdy dzień przynosi niespodziankę i nie ma właściwie niczego, co się nudzi, bo w bylinach bardzo często tak jest, że każda pora roku to jest inny etap dekoracyjności tych roślin. Zresztą pokazuje to ostatni film, który zamieściłeś na naszym kanale. Myślę, że to przecież dopiero zaczynamy tutaj i możliwości, które się jawią. Na naszym pierwszym spotkaniu od razu je widziałeś, także bardzo się z tego powodu cieszyłem. Ja jestem zdania, że właśnie piękno ogólne jakby ma w sobie to, że jest traktowane w tym najlepszym okresie tej ekspozycji, a ja twierdzę, że to piękno, mówimy tu w zasadzie o roślinach, jest widoczne przez w zasadzie cały rok. No chyba że zetniemy faktycznie do zera roślinę i ona się na wiosnę... Czego nie powinno się robić. Bylin nie powinno się przecinać jesienią. Tak. Jest takie moje ukochane słowo niemieckie, którego autorem był jeden z filarów ogrodnictwa bylinowego w Europie, pan Karl Förster, znany z
czego czynnika chociażby wiele odmian zostało nazwane jego nazwiskiem i imieniem. I on stworzył taką nazwę w języku niemieckim, to jest bardzo proste do stworzenia. Winterschmuckstauden, czyli po polsku byliny ozdobne zimą. Tak, to jest w niemieckim jedno słowo. Czyli to właśnie, czym się teraz zachwycamy, no rzadko mamy przymrozki bądź śnieg, ale te kwiatostany, owocostany, często liście, tak jak u traw, to daje ten efekt dekoracyjny, struktury w ogrodzie. Nie spieszmy się z tym wycinaniem, bo pozbawiamy Ale też pożytek się... dla zwierząt, bo w wielu przypadkach. Dla zwierząt, oczywiście, dla ptaków, przecież często to jeszcze nasiona jakieś tam są, więc ta bardzo popularna w tej chwili, często poruszana w rozmowach bioróżnorodność, byliny bardzo pomagają, aby ją w ogrodzie zachować i budować w ogóle. Także, a dodatkowo to, co mówiłem, może kiedyś będziemy mogli porozmawiać o pielęgnacji, o sadzeniu, w ogóle trochę o takich bardziej uprawowych zagadnieniach. Może wiosną przy roślinach. Dokładnie. To chyba Zobaczymy. poszerzając żywy Tak. katalog. Natomiast faktycznie nie spieszmy się z tym wycinaniem. One muszą te wszystkie asymilaty, składniki pokarmowe odprowadzić do korzeni, do karpy, bo taka jest natura byliny, że potrafi przeżyć ten niekorzystny czas dla rozwoju właśnie w formie różnego typu organów spichrzowych. No może kiedyś pogadamy, co to są byliny. Jak najbardziej. To na dłuższe posiedzenie. Tak jest. Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Świadomość i edukacja zarówno szkółkarzy, jak i konsumentów, czyli klientów ostatecznych, z roku na rok wzrasta. Ich potrzeby na temat informacji roślin również się powiększają. I często bywa tak, że sama informacja na temat terminu kwitnienia oraz koloru już nie jest wystarczająca. Świadomość kompozycji między roślinami wzrasta i zasadniczą informacją jest też to, jak roślina wygląda, kiedy nie ma już tego etapu najbardziej ozdobnego. Takim przykładem może być eupatorium, ponieważ zasuszony w pełni również jest atrakcyjny, a skomponowanie go z inną rośliną, która podkreśli jego zeschłe już kwiatostany, albo liście, albo ogólną kolorystykę, będzie na bardzo duży plus i nie tylko okres letni będzie bardzo atrakcyjny, ale również jesień i zima będzie z tymi roślinami również bardzo atrakcyjna. Zwróćcie uwagę na wielkość sadzonych roślin. To są rośliny, które zostały posadzone w tym roku i są o wiele mniejszymi roślinami niż te, które można je w późniejszym etapie u szkółkarzy bądź innych producentów roślin można kupić. Więc te testy na żywym katalogu odbywają się naprawdę u podstaw rozwoju roślin, ponieważ wystawione na zarówno te bardzo wysokie temperatury latem, ale również te mroźne zimowe pory dają pełny ogląd tego, czy tak mała roślina posadzona bez większych wygód, ponieważ uprawa roślin w żywym katalogu jest uśredniona. Jej stopień uprawy ma odpowiadać mniej więcej warunkom i możliwościom uprawy roślin u konsumentów. To daje też taki ogląd, czy rzeczywiście w tych ostatecznych warunkach się sprawdzą. Możecie zauważyć różnorodność w glebie. Tutaj mamy rabatę, która jest stworzona ze żwiru, piasku, bardzo takich drobnych kamieni po to, aby móc zmienić warunki glebowe i użyć roślin nieoczywistych, ponieważ ja osobiście znam ajugę, czyli dąbrówkę rozłogową, z miejsc raczej półcienistych, cienistych, gdzieś pod drzewami, a tutaj wystawiona na pełne słońce, pełny mróz, w podłożu, które nie utrzymuje za bardzo wilgoci. W ten sposób w żywym katalogu też
możemy przesuwać granice możliwości i użyteczności poszczególnych odmian czy gatunków po to, aby nadać nowe zastosowania, sprawdzić, czy rzeczywiście ajuga może rosnąć tylko pod drzewami, czy też będzie dawała sobie radę w warunkach bardziej przepuszczalnych i przede wszystkim mocno nasłonecznionych. Ta gleba jest stworzona sztucznie po to, by zwiększyć możliwości informacji na temat danych upraw. Natomiast macierzystą glebą jest bardzo ciężka glina i historia, która wiąże się z tym miejscem, jest bardzo ciekawa i zaraz wam o tym opowiem nieco dalej. W 1349 roku król Polski Kazimierz III Wielki w tym miejscu, w Trzęsaczu, ustanawiał granice pomiędzy Kujawami i Wielkopolską, a granicami z Zakonem Krzyżackim, ziemią chełmińską i Pomorzem. Podania głoszą, że król Kazimierz postanowił rozbić podczas tej wyprawy obóz na pobliskiej skarpie nad Wisłą, aby dobrze widzieć swoje ziemie. Dęby, które dały schronienie królewskiemu poselstwu, możemy podziwiać po dziś dzień. Najstarszy dom, który tutaj rośnie, jest za mną. Nazywa się Anna i jest pomnikiem przyrody. Jego obwód wynosi ponad 528 cm, a na terenie Vitroflory ogólnie są 4 pomniki przyrody. Obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Vitroflory to dwór z 1870 roku, przebudowany w XXI wieku, park z przełomu XIX i XX wieku, 2 budynki obór folwarcznych z 1878 oraz 1883 roku, spichlerz z 1856 roku. Anturażu tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Żywy Katalog, dodaje obecność koni czystej krwi rasy śląskiej, które w doskonały sposób podkreślają jego piękno i wyjątkowy charakter. Zwierzęta noszą imiona Taktyka i Atos, a ich opiekunem oraz gospodarzem jest Antoni Michalik, osoba z wielką pasją i zaangażowaniem do natury. Jak widzicie, pogoda zmienia się w listopadzie jak w kalejdoskopie. Wczoraj była iście wiosenna pogoda, a dziś jednak pora roku przypomniała nam rzeczywiście, jak wygląda końcówka listopada. Mam nadzieję, że poznaliście w szerszym kontekście to miejsce, jakim jest Żywy Katalog, do czego on służy i jakie informacje dają nam rośliny tutaj, aby w jak najszerszym możliwym sposobie przekazać wam tę wiedzę. Myślę, że publikacja filmów oraz zdjęć z tego miejsca będzie najlepszym sposobem na jak najszersze doświadczenie wszystkich odmian rosnących tutaj, bo nie da się zobaczyć wszystkiego, będąc nawet kilkanaście razy tutaj w firmie. I już teraz mogę was serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszej strony internetowej www.vitroflora.pl. Tam zobaczycie w różnych kategoriach grup roślin realne zdjęcia, które zostały zrobione właśnie w Żywym Katalogu i poznacie bardzo szeroki zasób odmian i różnorodności kolorystycznej. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście coś więcej na temat Żywego Katalogu. Na pewno w przyszłym sezonie od wiosny ruszy cała seria filmów pokazująca postęp rozrostu oraz wszelkie różnice pomiędzy odmianami danych gatunków roślin, po to, aby jak najszerzej wiedzieć o nich wszystko. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, polubienia tego filmu, ponieważ będzie mógł być wtedy szerzej odbierany przez miłośników ogrodnictwa. I widzimy się już niedługo, ponieważ od grudnia startuje sezon produkcyjny w Vitroflorze i będą przygotowane te wszystkie sadzonki na nadchodzący sezon. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia.